Witam w kolejnym odcinku Stolarstwa Triki z Ameryki i dziś pokażę Wam, jak zrobić łoże do cięcia na 45 stopni, żebyście mogli ciąć listewki, czy to do szyb, czy to do ramek okiennych, czy wykończeniowe do okien, te szerokie, tak zwany trim, czy wszelkiego innego rodzaju, ale dwa kąty możecie ciąć praktycznie bez żadnego zmiany ustawiania, bo jeżeli używa się czegoś takiego, to wiadomo, że tu można przestawić ten kąt na 45. Ja osobiście nigdy tego nie robię, dlatego że to jest mało dokładne i no można to ustawić, ale to zajmuje czas, którego zazwyczaj nie mam, więc zazwyczaj stosuję takie wózki jezdne, niejezdne, suwające się na blacie piły stołowej, a jednocześnie one, robię to z 19, sklejki powodują, że jak tnę materiał z dwóch stron pomalowany, że mi to nie wyrywa. No i mogę ciąć dwa kąty w tym samym czasie, może nie w tym samym czasie, tylko raz jeden, raz drugi, bez konieczności przestawiania. Dlaczego muszę zrobić drugi? Gdzieś zostawiłem na robocie, potem ludzie sprzątali to, wyrzucili mi to gdzieś. Pojechałem za 2 dni, już nie było, no i niestety muszę zrobić następny, a przy okazji pokażę Wam, jak to robię. Przestawię kamerę, żebyście tu bliżej widzieli, co jest grane. Robimy to, zaczynamy od tego, że musimy zrobić listewki suwające. Ja już tu zrobiłem jak wszystko z Ironwood, czyli z IP. Dwie takie układam. Jakiś kawałek sklejki 19, o tutaj leży. Okay. No mogę użyć i ten, to nie ma żadnego znaczenia. Środek będzie tu, czyli to gdzieś. Zobaczę, czy to jest na środku. O, mniej więcej. To nie musi być idealnie na środku. Wypuszczam to tu. I po prostu strzelam jednocalowymi gwoździami, żeby to przyłapać. Przesuwam. Tu mi wystaje. Ok, tu jeszcze pokażę, że mam takie pudełko to nie są mentosy, no zwykłe cukierki na gardło, ale to nie są cukierki, to jest pudełko metalowe, dlatego do tych najcieńszych gwoździ stosuję po prostu kawałek styropianu, żeby mi to się nie przesuwały, i podzielone są rozmiary kawałkami kartonów, i jeżeli gwoździe latają luzem, to one się łamią i potem to i źle wpływa na pracę pistoletu. Natomiast tak one się znakomicie przechowują. No i co? Odwracam to teraz. Te gwoździe 0,6 mm one powodują, że ten Ironwood on nie pęka, nie rozszczypuje go. Przy większym próbowałem, po prostu rozszczypuje. Wrzucę to, czy to jeździ pięknie, więc mogę to teraz złapać śrubami. Mam parę śrub jednocalowych. O, tutaj pokazywałem Wam pewnie, że mam kapsel od jakiegoś napoju na gorący klej i magnes do tego przyczepiony i bardzo łatwo te końcówki wtedy zmieniam. Mam nadzieję, że mi nie przejdzie.
pięknie. Jednocalowe mogą być. Dlatego je przykręcam, nie przyklejam, bo mówię, jak mi to wypracuje się, to zmieniam. Czy to u takich sanek, czy u innych, to zmieniam sklejkę, natomiast zostaje prowadnicę, bo praktycznie te drzewo jest wieczne. Ono się nie boi ani grzybów, ani robaków, a i napalenie jest dość odporne, także oczywiście da to się spalić, nawet cement da się spalić, ale jest bardzo odporne to drewno. Jeszcze jedna. Tak czy tak powinno to pasować. Ok, i teraz muszę znaleźć kawałek sklejki, żeby to tu coś zrobić z tym. No ja uciąłem kawałki 2,19 mm sklejki, skleiłem razem, żeby móc wyższe ciąć rzeczy. Teraz włączę piłę i przetnę to do góry. Zawsze przy tej operacji użyć jakiejś osłony na twarz, jak przyłbica albo jakieś, przynajmniej okulary. Ok. Gdy już to mamy, potrzebuję zaznaczyć, gdzie jest. Nie zawsze przecięcie będzie prostopadłe do tej krawędzi, dlatego muszę nie patrzeć na to, jaki jest kąt, bo akurat prawie że jest, ale nie idealnie, więc zaznaczę sobie tylko ołówkiem, gdzie to jest z jednej strony i z drugiej. I tu mam naznaczony środek tego, ponieważ moja formatówka tnie idealnie pod kątem prostym, więc to powinno mi się tu zgodzić. Przystrzelę to od spodu 0,6 mm gwoździem, żeby tylko to przyłapać. I w zasadzie mogę wkręcić przynajmniej jedną śrubę. Wkręcę sobie tu countersink, czyli zagłębiacz, odrobinę i śrubę jakąś przydałaby się dwucalowa, wystarczy. Zmieniamy końcówkę, co bardzo łatwo widać jest.
No i jeżeli będzie dobrze, to wtedy przesunę, przykręcę drugą śrubę. Jeżeli nie, to będę to regulował. Jak sprawdzić? Wiadomo, że jeżeli to jest nawet przesunięte i utniemy jeden z tej strony, drugi z tej strony, to nam się zawsze złoży, bo tu jest idealnie kąt prosty. Żeby sprawdzić, czy to tnie nam równo, należy uciąć dwa kawałki z tej samej strony i złożyć na 45 i wtedy zobaczyć, czy to jest, ja napiszę, że to jest, że to będzie mój lewy, a to będzie mój, postaram się to samą stroną, może. Jest nierówne, dlatego muszę sprawdzić. O, a to będzie mój prawy. I będę go musiał, i ten utnę z tej strony tak, a ten utnę też musi być tak, ale go muszę uciąć z tej strony, z tej samej strony. I jak utnę z tej samej strony i złożę, będzie mi pasować, to znaczy, że jest idealnie. Ok, śrubica i jedziemy. Przydałby się mniejszy kątownik, zaraz znajdę, ale tak wstępnie tylko, żeby zobaczyć, czy to no i nie tnie to pod kątem prostym, co doskonale widać, że jest dużo za mały kąt. Musi być większy, dlatego trzeba to przesunąć. Musi być, tu musi zostać więcej. Tu musi zostać więcej, czyli jeżeli musi zostać więcej, musimy to przesunąć w tą stronę. Ile? Muszę mały kątownik wziąć, bo tak nie dam rady. Znalazłem mały kątownik i proszę bardzo, tu na małym będzie dobrze widać, że nie ma 90 stopni. Gdybym uciął z tej i z tej, to by było pięknie 90 stopni, dlatego że tu jest 90 stopni. Ale potem mogą nam wychodzić równoległe boki, ramki zamiast kwadraty, albo zamiast prostokąty. Dlatego ja tu puknę. Ok. Przystrzelę. No i utniemy w zasadzie jeszcze raz to samo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze troszeczkę nam brakuje. Może wezmę ściska, żeby to złapać, bo może na tym gwoździu się przesuwa. Okazało się, że jeżeli jest
tu za mało i chcemy dodać, żeby było więcej, żeby zostało, to trzeba to przesunąć w tą stronę, nie w tą, jak mówiłem. Także tu widać, przesunąłem to w tą stronę i zobaczymy, co nam z tego wyszło. O, teraz jest idealnie. Ja tu mam jeszcze dwa kawałki dodatkowe, więc żeby sprawdzić, żeby było pewne, więc to będzie tak cięte, to będzie lewy, to będzie tak cięte i to będzie prawy. Z tej strony musi być zacięte. Tniemy to jeszcze raz. Jeżeli jest dobrze, to wszystko skręcimy śrubami i jest gotowe do roboty. Jeżeli nie macie osłony, oczywiście używać ochrony na twarz i na oczy, albo przynajmniej na oczy. Wyszło idealnie, znaczy, że jest ustawione to perfekcyjnie, także dam jeszcze tu ze dwie śruby, dlatego żeby to się nie przesunęło, że to tylko trzyma na śrubach po prostu. Tak jak pokazałem, to jest najważniejsza sprawa, żeby sprawdzić kąt, tnąc z jednej strony. Ja wiem, że potem to będzie cięte, że lewe z tej strony, prawe z tej strony i że to wyjdzie pięknie, ale jeżeli to jest wszystko przekoszone, to dalej złożycie będzie kąt prosty, ale jeżeli z jakiegoś powodu będziecie chcieli dużo i będzie lewy z lewym złożony, tak jak tu, i to będzie przekoszone, to tak jak Wam pokazałem, złożycie i nie będzie wtedy tu kąta prostego, będzie albo rozwarty, albo będzie ostry. Dlatego jak to zrobicie, to jest najważniejsza rzecz, żeby sprawdzić to na jednej stronie. Jeżeli na jednej stronie jest idealnie kąt prosty, znaczy, że jest ustawione wszystko tak, jak powinno być. Podniosłem to piłę do góry teraz, żeby nie chylać się, po prostu łatwiej było wszystko przystrzeliwać, jeżeli to było na złożonym wózku. Wózek dość lekko chodzi, aczkolwiek mam tutaj świeczkę z wyciągniętym knotem, używam to do potarcia tych prowadnic, wtedy będzie to lżej chodziło. I tak jak mówiłem, ważna rzecz, żeby uciąć to, czy to z tej strony, czy to z tej strony, ale uciąć z tej samej strony i potem to złożyć i sprawdzić, czy jest kąt prosty. Tak jak tu widać, że to idealnie jest kąt prosty. Jeżeli ja widziałem wiele filmików, ludzie pokazywali, jak to robią i ucięli z lewej, z prawej, zachwyceni, że trzyma kąt prosty. To jest żadna sztuczka, jeżeli na tym jest kąt prosty i tniecie z lewej i z prawej, to często to się złoży, jest kąt prosty, dlatego że ile tu dodacie, tyle tu ujmiecie i to będzie kąt prosty. Natomiast jeżeli utniecie tylko z jednej strony i to nie jest ustawione odpowiednio, to nie będzie kąta prostego. Ja to sprawdziłem to na sobie wiele lat temu i ja też nie zwracałem na to uwagi i zrobiłem pierwszy raz takie coś dużo lat temu. Tak dużo nawet nie pamiętam. Ale jak do tego doszłem, że to jest źle?
miałem materiał niepomalowany, tak jak ten. I ponieważ moja piła stołowa była blisko jednej strony, bo z drugiej strony, to było na robocie, z drugiej strony akurat rozłożył się z drabiną elektryk, bo robił coś na suficie, kable przeciągał. I tak sobie myślę, to utnę z tej strony wszystko. Nie będę go tutaj badrował tymi listwami, utnę z tej strony wszystko. Uciąłem z tej strony, na próbę oczywiście zawsze składam na sucho, złożyłem wszystko, no kąty mi się składały, ale tak patrzę, coś jest nie tak, patrzę, a tu 2 rogi są otwarte, 2 rogi są ostre. Mówię, to jest problem w tym. No i potem właśnie metodą prób i błędów stwierdziłem, że żeby to było dobrze, to musi być ucięte na próbę z jednej strony i sprawdzić, jeżeli to się składa, jest kąt prosty, znaczy, że to jest ustawione względem piły tak, jak powinno być. Także jeżeli Wam się podobało, oczywiście dajcie lajka. Oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału. I jeżeli będziecie to robić, to zwrócić właśnie na to uwagę. Mam nadzieję, że to pozwoli Wam uchronić się przed niepotrzebnymi błędami i potem poprawkami. To tyle. Niech moc będzie z Wami.